Jarek, ty byłbyś w stanie wybudować samolot dla Arka? Ja myślę, że tak. Pytanie, czy on chciałby polecieć. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wróć. Jaki pociąg? Jaki byle jaki? Roller coaster. Zapraszam cię na pokład roller coastera. Każdy wagonik to kolejne osoby i kolejne obszary pracy w roleplay. Ruszamy! Dzień dobry szanownym państwu, słuchającym i tym, którzy są dzisiaj w studiu, a w studiu są Arek Kaczorowski. Jarek Bednarczyk. i Michał Reńczuk, który postara się poprowadzić tę rozmowę. Arek, zacznijmy od ciebie, bo jesteśmy w miejscu tobie bardzo bliskim. Jarkowi oczywiście też, no aczkolwiek on przesiaduje na co dzień gdzie indziej albo krąży gdzie indziej. Jesteśmy w serwisie Roleplaga. Jakbyś króciutko powiedział o tym, czym ty się zajmujesz tutaj, co należy do twoich obowiązków. Wytłumaczmy to osobom, które nigdy w serwisie nie były i nigdy z tobą nie rozmawiały. Mam nadzieję, że jest niewiele takich osób, ale okej, jeżeli są, to oczywiście znajdujemy się w serwisie narzędzi firmy Roleplag, który zajmuje się ogólnie rozpatrywaniem reklamacji naszych klientów, naprawianiem naszych narzędzi, elektronarzędzi, a ja osobiście jako menadżer tego działu zajmuję się zarządzaniem całą tą komórką oraz wsparciem również innych działów naszej firmy. Na przykład działu Jarka, który robi w Roleplagu co? Oprócz tego, że dużo mówi, lubi sobie zagadać ze wszystkimi spotkanymi na korytarzu, bardzo dużo robi. Chciałem zdementować pogłoski, to raczej ja jestem zaczepiany. Ale strasznie, Michale, utrudniłeś wypowiedź już na samym początku, mówiąc, że króciutko trzeba o tym opowiedzieć. Bo... Tak, ja wiem, że u ciebie to jest słowo klucz. Tak, dziękuję ci ślicznie. Mówiąc bardzo oględnie i skrótowo, jestem odpowiedzialny za wprowadzanie i budowę naszego jak gdyby drzewa asortymentowego w elektronarzędziach. Temat jest szeroki od doboru, od samej konstrukcji, od idei asortymentu, poprzez dobór konkretnego produktu, spisanie wymogów, jakie dane narzędzie ma spełniać, elektronarzędzie w moim przypadku, aż poprzez fazę testów, doboru korekty, ewentualnie tutaj oczywiście wspólnie z Arkiem zmian konstrukcyjnych, aż po wprowadzenie gotowego produktu, a dalej poprzez wsparcie sprzedaży. Czyli tak naprawdę w największym skrócie bardzo dużo od ciebie zależy w kwestii takiej, jaki produkt się pojawi na rynku Roleplaga nowy, tak? Tak jak powiedziałeś, dobór, wybór, testy, wszystko właściwie. Można w skrócie tak to ująć. Mówimy Jarek, Arek i oczywiście to jest aktualne, natomiast ja chyba powinienem do was powiedzieć, nie wiem czy mam prawo, ale powiedzieć cześć Gamonie na początku. Wytłumaczycie skąd te Gamonie? Ja tak oczekiwałem, że od tego się zacznie. Witajcie Gamonie, ale no tutaj... ja nie wiem czy ja mogę, bo to jest jakby wasze Nie no, ja widziałem rozczarowanie w oczach Harka. No. Skąd te Gamonie? Czemu się nazywacie nawzajem Gamoniami, co? To jest oczywiście takie pieszczotliwe określenie. Ja nie wątpię, że tutaj jakby w waszej relacji innych nie ma. No oczywiście same są pozytywne. Z czego powstało? Oczywiście jest to troszkę w opozycji do tego, co aktualnie staramy się oczywiście na co dzień prezentować, ale nasze podejście do życia jest powiedzmy czasami niepoważne i dlatego też zderzając tą powagę sytuacji, z jakimi zdarzamy się na co dzień w sprawach służbowych, z tym, jakie relacje łączą nas prywatnie, no to myślę, że to jest jak najbardziej właściwe określenie. Bo rozmawiamy pewnie jeszcze o tych relacjach później w trakcie programu, bo faktycznie tych punktów wspólnych, chociażby w waszych zainteresowaniach jest sporo. Ja bym teraz, Arek, poprosił ciebie, żebyś troszeczkę więcej opowiedział, bo już wiemy, czym ty się zajmujesz, bardzo ogólnie, zarządzaniem pracą serwisu i pomocą wsparciem dla innych działów. Natomiast jakbyś opowiedział troszkę o tym, czym sam serwis się zajmuje, bo sam mi mówiłeś, że pół żartem, pół serio, że ludzie myślą, że tutaj tylko sobie siedzicie, dłubiecie, naprawiacie. No i oczywiście macie, tak jak zażartowałeś, też czas na podcasty zarezerwowany. Natomiast jakbyś wytłumaczył, na czym dokładnie polega praca twoja i twoich współpracowników w serwisie? Bo jest tego sporo. Tak, jak dobrze wspomniałeś, oczywiście clou naszej działalności to są naprawy i rozpatrywanie reklamacji, ale oczywiście oprócz tego zajmujemy się szeregiem różnych dodatkowych aktywności. Między innymi jest to ścisła współpraca z działem Jarka podczas tworzenia oferty produktowej
ponieważ również jesteśmy częścią całego procesu wdrażania produktów nowych do oferty, ale również zajmujemy się badaniem i statystyką ewentualnych awarii naszych narzędzi i proponujemy rozwiązania, które będą pozwalały ulepszyć nam ten produkt już istniejący w ofercie. To oczywiście product management, czyli dział Jarka, nie jest jedynym, z którym my współpracujemy. Oczywiście są to pozostałe działy w firmie, w których mniej lub bardziej uczestniczymy również w procesach zachodzących w tamtych działach, ale oczywiście też w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich załóżmy 2 lat, prężnie działamy też w pomocy na wszystkie rynki zagraniczne, tak aby można umożliwić sprzedaż elektronarzędzi, wzbogacić naszą ofertę również na tamtych rynkach. No więc oprócz samego naprawiania widać, że zakres naszej działalności jest znacznie szerszy. Jarek, powiedz, jak to wygląda na co dzień? To, czyli współpraca twoja z Arkiem, jeżeli chodzi o nowe produkty, jeżeli chodzi o innowacje. Przychodzisz do Arka i mówisz, mam taki pomysł i chcę go razem z tobą zrealizować? Czy to jest tak, że wy sobie przegadujecie na przykład pewne rzeczy i razem się rodzą te pomysły? Jak wygląda wasza współpraca? Ja myślę, że tutaj potroszę wszystkiego naraz. Dlatego, że w teorii oczywiście można włączyć dział serwisu już na ostatnim etapie, tak, wprowadzania produktu, czyli zakomunikować kolegom, że słuchajcie, będziemy mieli takie elektronarzędzie, tutaj proszę sobie, tak wygląda konstrukcja, proszę się z nim zapoznać i opracować, powiedzmy, metody naprawcze. Jest to taka teoria bardzo sucha, i forma współpracy, której akurat ja nie uznaję, ja nie lubię czegoś takiego. I więc staram się tutaj zawsze też serwis wprowadzać w temat od samego początku. Raczej staram się z Arkiem konsultować sam produkt od momentu pozyskania wzoru. Arek, no to już jest coś, co powtarzamy często i tak naprawdę się dzieje. Ty musisz znać produkt na wylot, właściwie najlepiej chyba, bo sam produkt, sama jego premiera to jest jedna rzecz, ale potem jest idący za tym usługa, chociażby to, że macie ten obowiązek, właściwie nie obowiązek, to jest obowiązek, zobowiązanie wobec klienta, że narzędzie, które do was trafia do serwisu, jest właściwie błyskawicznie naprawiane. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o potem wsparcie do tego produktu, który już trafił na rynek. Owszem, przygotowujemy się już na etapie otrzymania pierwszych wzorów do tego, żeby przeanalizować całą konstrukcję, zweryfikować, jakie są mocne i słabe strony danego produktu. Ta weryfikacja, te wyrocznie są dwie, nie tylko my, ze względu na to, że możemy określić jakieś technikalia związane z danym narzędziem, ale też klient, bo jeżeli to pójdzie do użytkowania, do testowania przez takiego prawdziwego polskiego pracownika na budowie, to wiemy, do czego oni są zdolni. Nawet rzeczy, które nam się w najśmielszych snach nie śniły, to i tak cały czas się uśmiecha. Użytkownicy są naprawdę w stanie wymyślić rzeczy, których my byśmy nie przewidzieli, nawet jakbyśmy bardzo chcieli rzetelnie, nie wiadomo jak rzetelnie podejść do takich testów w postaci laboratoryjnej, więc... Rozumiem, że bardzo ładnie mówisz o tym, że klient potrafi zarżnąć maszynę na placu budowy. Dokładnie, tak. Poza tym prawdziwy Kowalski, jak to zwykle się przyjęło w Polsce, nie czyta instrukcji obsługi. A Jarek tak się męczy. Używa tego narzędzia tak, jak mu się to podoba, ale dla nas jest to jednoznaczna informacja, w jaki sposób to narzędzie będzie mogło być użytkowane w przyszłości i na co się powinniśmy przygotować. Dlatego też oprócz tej naszej technicznej wiedzy, bardzo cenna jest dla nas wiedza również ta ze strony klientów, żeby można było przygotować się do późniejszej obsługi posprzedażowej takiego produktu, żeby można było przygotować zakres części zamiennych, czy potrzebnych ewentualnie jakichś narzędzi specjalistycznych do danego narzędzia. Także jak najbardziej taka wiedza jest dla nas bardzo cenna. Czasami na szkoleniach się śmiejemy, czy do klientów ostatecznych, czy do handlowców, że tak naprawdę to jest oczywiście parafraza z motoryzacji, ale do niej się często też odwołujemy w czasie naszych pogawędek z handlowcami, że tak naprawdę handlowiec albo dealer sprzedaje pierwszą maszynę. Każda następna sprzedaje serwis, bo mówimy tutaj o sprzęcie profesjonalnym, tak? Wszystko się psuje. Gdyby to się nie psuło, to
to nie byłyby potrzebne serwisy. Zepsuć można wszystko, natomiast bardzo ważne dla użytkownika jest, jak szybko i jak łatwo da się to naprawić. I czy ta naprawa będzie skuteczna, bo to jest jeszcze odmienna, tak, zupełnie kategoria rozważania. Także naczelna taka nasza zasada, nie tylko jakość maszyny, ale jakość tej całej obsługi, szeroko rozumianej obsługi posprzedażnej. Powiesz więcej o całym systemie rejestracji narzędzi, który ruszył właśnie niedawno, a długo był przygotowywany, testowany. Powiesz, do czego i po co to jest tobie i klientowi? Oczywiście jest to produkt, który ma zapewnić usprawnienia w procesie samej obsługi, również posprzedażowej dla naszych elektronarzędzi. Umożliwia zarejestrowanie produktów, przez co w późniejszym etapie umożliwia klientowi zarządzanie całą flotą swoich, nazwijmy to flotą, całymi zasobami wszystkich elektronarzędzi, które posiada. Przede wszystkim, jeżeli takie narzędzie zostanie zarejestrowane i zostanie do niego przypisany konkretny pakiet informacji w postaci dokumentów zakupu, później te informacje nie są już przez nas wymagane po raz kolejny podczas na przykład reklamacji. Klient ma również dostęp do możliwości zamówienia części zamiennych, zapoznania się z instrukcjami obsługi, przejrzenia schematów złożeniowych takich narzędzi, zapoznania się z warunkami gwarancji. Naprawdę tych informacji, które zostały zawarte w samym systemie, jest sporo. I jest to korzyść zarówno dla klienta, tak jak wspomniałem, że ma wszystko w jednym miejscu, ale dla nas jest to również pomocne ze względu na to, że wymagając od klienta jakichś danych podczas rejestracji, czy też podczas jakiejś reklamacji, uzyskujemy od niego pełną skalę informacji, które są nam potrzebne do sprawnego rozpatrzenia takiej reklamacji. Więc informacje są zarówno ważne dla nas pod kątem usprawnienia tego procesu w przyszłości, jak i dla klienta, żeby później po kilku miesiącach nie musiał się dokopywać do jakiejś faktury i wyszukiwać dokumentów, co jest czasami też problematyczne, bo otrzymujemy sporo reklamacji, które nie są wyposażone w te podstawowe dane, których wymagamy. I jeden i drugi zajmuje się transferem wiedzy, bo począwszy od wszystkich materiałów, które Jarek wiem, bo też jakby obserwuję wdrożeniowych, właśnie wspomnianych wcześniej instrukcji, które się pojawiają potem wraz z produktami. Prowadzicie i ty, specu, i Arek, specu, szkolenia dla osób, które tej wiedzy łakną. Powiedzcie, dla kogo one są, po co one są, bo to nie jest tak, że tylko są dla konkretnej grupy. Wprowadziliście niedawno, były bardzo fajne szkolenia też dla handlowców, na przykład dla pracowników są również. Jarek. Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że nikt nie ma monopolu na wiedzę. My również i my się cały czas uczymy i też stąd się wzięło, też te gamonie stąd się wzięło. No to Arek się od razu dlatego się śmiał i dogadywał, że może braku wiedzy, bo łapiemy się sami na tym, że co chwilę się czegoś nowego uczymy. A to cecha ludzi najmądrzejszych, że chcą wiedzieć więcej cały czas i są... Czyli jednak widzisz, Arek, aspirujemy. Jesteście mądre gamonie po prostu, mądre gamonie. Nadal rokujemy. Wcześniej wspomniałeś, że specjaliści, więc może powinniśmy przyjąć nową... Gamoń spec. Specgamonie. No dzisiaj jesteście specgamonie. Faktycznie lepiej. Ja przynajmniej będę was tak nazywał. Tak, ta wiedza jest ukierunkowana w takie różne kanały, bo z jednej strony jest to element wiedzy, powiedzmy, serwisowo-naprawczej, ale tutaj to może zostawię to Arkowi, bo ma większe kompetencje w tym zakresie. I do kogo tą wiedzę kieruję? Ze strony mojej takiej produktowej i handlowej, bo to się cały czas przenika u mnie. Ja muszę zawsze pamiętać, kogo mam po drugiej stronie. Czyli inaczej będę rozmawiał z osobami, oględnie mówiąc, którzy wykonują pracę biurową. Tak jak ja na przykład. Tutaj mam oczywiście na myśli ludzi, którzy nie zajmują się typowo produktem, tak? Tylko mają już zupełnie inne stanowiska w firmie. Szeroko rozumiany marketing, logistyka, transport, magazyn. Zależy nam, żeby dla was wszystkich to nie było tylko symbol, indeks, tylko żebyście patrząc na oznaczenie produktu widzieli wiertarkę, wiertło, osadzacz. Czuli jej wibracje. Chociażby. Może nawet jak nie czujecie wibracji, żebyście przynajmniej wiedzieli, jak to wygląda i do czego to służy. Tak? Zdecydowanie łatwiej się wtedy pracuje.
I cieszy nas to, że ludzie gdzieś właśnie z innych działów mówią, że zupełnie inaczej później patrzą. Nawet osoby wypisujące zamówienia. Kiedy handlowiec przesyła zamówienie i czyta listę symboli, to też to jest właśnie fajne, że później przychodzą, wiesz, dla mnie to już nie jest ciąg cyferek, tylko ja wiem, że to jest wiertarka, to jest młotek, to są szczypce, to są gwoździe, no cokolwiek. Po prostu łatwiej się pracuje, tak? Wbrew pozorom jest to bardzo ważne, żeby rozumieć to, co się robi, tak? W moim przypadku te szkolenia można podzielić na takie dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria to są szkolenia stricte techniczne, które realizujemy na wiele różnych sposobów. Czy to są webinaria dla jakichś serwisów zagranicznych, czy naszych partnerów zagranicznych, czy też szkolenia już na miejscu gdzieś w określonych krajach. Jest to przede wszystkim przekazanie wiedzy stricte technicznej, w jaki sposób diagnozować usterki, w jaki sposób naprawiać te narzędzia i ogólnie przekazać informacje dotyczące całej tej otoczki związanej stricte z naprawianiem. Druga jakby odnoga tego działu szkoleniowego to są szkolenia dla naszych pracowników, uświadamiające przede wszystkim to, co robimy w serwisie. Przekazujemy również jakieś garść statystyk związanych z ilością napraw. A powiesz troszkę takich danych? To nie muszą być 1 do 1, ale tak szacunkowo na przykład ile maszyn się przewija u was przez serwis, nie wiem, czy na dzień, czy na tydzień, czy na miesiąc, czy na rok? Mam aktualne dane przygotowywane za Dawaj. rok zeszły i to było ponad 3000 zleceń serwisowych. Słuchajcie, to wszystko składa się też na jeszcze inny obszar waszej działalności, bo jest miejsce na wyszukiwanie przestrzeni, które można jeszcze poprawić i jeszcze lepiej zrobić. Mówię tutaj o innowacjach, które jakby też wiążą się ze współpracą waszych dwóch działów, prawda? Na pewno tak. Są sugestie tutaj. Przede wszystkim doświadczenie chłopaków po naprawach. Jeżeli widzimy, że dany element maszyny uszkadza się w sposób jakiś regularny i jest to typowe uszkodzenie, które ma miejsce u różnych użytkowników, no to rzeczywiście daje to nam wtedy do myślenia i czasami tutaj właśnie też wchodzi w grę wtedy zespół R&D, który pomaga. To nie jest nie zawsze, bo czasami takiej potrzeby nie ma czasami też takiej możliwości. Oczywiście nie wszystko da się zmienić, nie wszystko da się poprawić. Czasami z założenia dana konstrukcja jest, nie wiem, troszkę inaczej pomyślona albo przemyślana do innych aplikacji. No ale my wtedy oczywiście zawsze się temu przypatrujemy. Nigdy nie bijemy, jak ktoś mówi, nie bijemy piany w sytuacji, kiedy jest jakieś pierwsze uszkodzenie albo jest to uszkodzenie powtarzalne, ale tylko u jednego klienta. Mamy takie przypadki, gdzie rzeczywiście wynika to z tego, że albo coś jest niewłaściwie robione, jak powiedzieliśmy sobie, przeciętny Kowalski lub prawdziwy mężczyzna nie czyta instrukcji obsługi, to przykładów... Prawdziwy mężczyzna. Tak. Przykładów jest na co dzień się z tym spotykamy. Lub też po prostu źle maszyna dobrana, nie ten produkt, nie do tego zadania dobrany. I wtedy tutaj pozostaje tylko ten element komunikacji, takiej edukacji. Czasami po prostu nie mamy maszyny do danej aplikacji. Powiedzieliśmy sobie już tutaj, że Rawlplug to jest stosunkowo elektronarzędzie Rawlplug. W nowożytnej erze naszej firmy to jest temat stosunkowo świeży, bo wystartowaliśmy z ofertą 2 lata temu. Tak naprawdę prace trwały troszkę dłużej, bo to się troszeczkę schodzi czasowo z prowadzeniem produktu od samej idei do finału, ale jest to temat stosunkowo świeży. No ale gdzieś tą wiedzę gdzieś pozyskujemy też, ten asortyment rozwijamy i po prostu też takie sytuacje też nas uczą. Jeżeli wiemy, że dane urządzenie jest za słabe, to dla nas też jest jasny sygnał, tak? Słuchajcie, klienci czegoś takiego potrzebują mocniejszego, po co dawać pole konkurencji? No to jest też od razu dla nas sygnał o wprowadzeniu nowej kategorii. W elektronarzędziach jest tak jak w samochodach. Mamy pick-upy, mamy coupé, mamy limuzyny, mamy kombi, każde auto jest do czegoś innego. Ciężko powiedzieć, które jest najlepsze. Każdy służy do czegoś innego. Podobnie jest z elektronarzędziami. Jarek mówi o ulepszaniu pod kątem potrzeb klienta, rywalizowania z konkurencją, ale Arek wiem, że też się pojawia przy pomysłach, przy nowych rozwiązaniach myślenie takie troszkę zielone pod kątem środowiska, prawda? To też bierzecie pod uwagę. Każde działanie, bez względu na to, czy jest to stricte związane z serwisem, czy z użytkowaniem danego sprzętu przez klientów, wiąże się z tym, że na koniec powstanie z danego narzędzia coś, co będzie odpadem,
co nie będzie się nadawało do użytku, bo po prostu zostanie już zużyte. Więc proponujemy stosowanie po pierwsze materiałów, które będą bardziej przyjazne środowisku. Raczej staramy się unikać akceptowania rozwiązań, które mogą być nadmiernym zagrożeniem dla środowiska. A ze swojej strony serwisowej oczywiście szukamy rozwiązań i procesów, które będą w jakiś sposób przynajmniej pozwalały nam ograniczać wpływ na środowisko. Między innymi wspomniałeś o akumulatorach. Od zeszłego roku mamy możliwość głębszej weryfikacji akumulatorów, ich regeneracji, napraw, po to tylko, żeby przy każdej usterce akumulatora nie było konieczności wymiany jego całego akumulatora jako pakietu, tylko żeby wymienić tylko elementy, które zostały uszkodzone, tak żeby ograniczyć ilość powstających odpadów. Między innymi dlatego właśnie staramy się zmieniać również serwis nasz tutaj na miejscu, żeby to środowisko bardziej chronić. Wróćmy do tego, co było na początku. O tym, że gamonie mają, specgamonie od dzisiaj. Specgamonie mają wiele punktów stycznych poza robotą, albo takich, które się łączą troszkę między życiem prywatnym a robotą. Powiedzcie troszkę o swoich nieoczywistych dla wszystkich zainteresowaniach. Pierwszy wspólny mianownik to jest to, że na przykład Arek jest wielkim, chciałem powiedzieć amatorem, ale to po prostu bardzo lubi, a jednocześnie jest półprofesjonalistą, jeżeli chodzi o lotnictwo. Jarek, ty zdaje się, że nawet masz za sobą odpowiednie wykształcenie związane z budową samolotów, tak? Od kogo zaczynamy? Arek o lataniu, czy Jarek? No to może ja zacznę, bo może będzie krócej. Nie będzie, bo to i zdjęcia, i latanie, i fascynacja. No tak, opowiedz troszkę. Częściowo ten mój krąg zainteresowań został już opisany w jednym z Rogue Voice niedawno. Oczywiście jest to lotnictwo i fotografia, a w zasadzie połączenie tych obu zainteresowań. Piękne zdjęcia robi Jarek. Ale to nie tylko zdjęcia, bo ty latasz. Latałeś. Tak, oczywiście korzystając z możliwości, jakie mi przynosi los, staram się skorzystać z sytuacji każdej, która umożliwia mi wzbicie się w powietrze. Oczywiście nie mam licencji pilota, ale to może jakaś tam melodia przyszłości, ale staram się wypróbować różne rodzaje wszystkiego, co lata. Czyli pojawiały się po drodze gdzieś motolotnie, samoloty różnego rodzaju, śmigłowce. Pojawił się również skok ze spadochronem 4000 metrów, więc gdzieś mnie tam w te chmury ciągle ciągnie. Zdradzę, że Arek też marzył, nie wiem czy nadal marzy, ale marzył o locie odrzutowcem, więc to nie ma to tamto, to są takie naprawdę... Tak, oczywiście. Arek jest stop gun po prostu. Stop gamoń. Stop gamoń. Już zostawmy tych gamoni, przy specach zostańmy. Jarek, ty byłbyś w stanie wybudować samolot dla Arka? Ja myślę, że tak. Pytanie, czy on chciałby polecieć. Na tyle, co się znamy, to nie wiem, czy my zaryzykował. Powiedz troszkę o tym, bo to elektronarzędzia, ale to nie jesteś cały ty. Ty masz za sobą właśnie szkołę związaną. Tak, ja jestem absolwentem technikum budowy płatowca. Nie mieszkam zawsze na Arku się pastwić i tam zawsze go męczę jakimiś ciekawostkami technicznymi. Moja sfera zainteresowań lotnictwem bardziej jest to historycznie, tak? Bo gdzieś tam ta historia się też przewija. Konik, nie? Tak. Jeżeli chodzi o rozwiązania lotnicze, to ja raczej żyję przeszłością. To znaczy najbardziej mnie fascynuje. Oczywiście lubię też samoloty odrzutowe, żeby było śmieszniej, to ja miałem technologię budowy płatowca ze specjalizacją konstrukcji silników lotniczych, a dokładnie silniki jedno- i dwuprzepływowe. Także ten turbinowy i turboodrzutowe nie są mi obce. To już Arek się śmieje, bo kiedyś tak, był też wykład, czym się różni turbina od rakiety i tak dalej. Natomiast raczej, jeżeli chodzi o samolotnictwo, to zawsze jak zdjęcia Arka oglądam, to raczej te historyczne samoloty mnie fascynują, a jak gdzieś latamy razem, to odnośnie pasażerskich, to nie, to już kolega wie zawsze czym lecimy, bo dla mnie wszystkie pasażerskie wyglądają tak samo. Rozumiem, że wtedy Arek ci wykłady daje. Wtedy tak, wtedy ja się dowiaduję, czym się różni Airbus od Boeinga i tak dalej. Dla mnie to już jest tylko narzędzie. To jest środek transportu, który mnie przenosi z miejsca na miejsce.
No ale rzeczywiście, jak gdzieś coś historycznego się zobaczy, no to chociażby z samej konstrukcji, to jest rzecz fascynująca. Ale tak, jest Pierwsza, taki, druga wojna światowa? Pierwsza, tak? druga wojna światowa tym? szczególnie, no i ten okres wczesny powojenny, czyli wczesne samoloty odrzutowe również. Ale masz coś też wspólnego z Rzeczpospolitą Szlachecką. No tak, wtedy jeszcze samolotów nie było, ale też były skrzydła. Oczywiście historycy spierają w jakim stanie, w jakiej formie były te skrzydła, no to już pewnie się domyślacie. Jaka jest moja ulubiona formacja tutaj, myślę, że nie jestem zbyt oryginalny, ale rzeczywiście faktycznie gdzieś tam. Mówimy oczywiście o husarii. Domyślamy się, ale dopowiedzmy. Tak. Nie mylić z pancernymi, bo to też było co innego. Arek, ty jak nie wsiądziesz w rzeczywistości za stery, to zdarza ci się wirtualnie. Tym razem nie w powietrzu, ale na ziemi w czołgach. Spędzasz sporo czasu podobno. No, to może sporo czasu, to może już za dużo powiedziane, bo odkąd pojawiły się dzieci i więcej obowiązków rodzinnych, to powiedzmy to zeszło trochę na drugi plan. Ale powiedzmy, o jakie czołgi chodzi, bo to nie tak, że stoją czołgi w ogródku u Arka, tylko... Nie, no rzeczywiście mówimy o grze komputerowej i tutaj zaskoczę cię, bo to nie tylko czołgi, ale również cały sprzęt latający również jest i to mniej więcej chyba nawet bardziej bym powiedział ze względu na te sprzęty latające zająłem się akurat graniem, ale no jest to jakby oprócz samej takiej wartości relaksującej, również uzupełnienie mojej wiedzy przez to, że w tego typu grach występuje bardzo duża ilość wszelkiego rodzaju sprzętu wojskowego, który również mnie interesuje. Wiele różnych jego wersji, których nawet sam wcześniej nie wiedziałem z jakichś innych materiałów. Więc to również pozwala poszerzać moją wiedzę i daje mi też argumenty czasami do tego, żeby pospierać się z Jarkiem. Ja tylko dopowiem jeszcze na koniec, sięgając do ściągi, że z Jarkiem to nie tylko o historii, o lotnictwie, o elektronarzędziach oczywiście, ale też, uwaga, wymieniam sztuki walki. Tak? No teraz to już tylko w teorii. Teraz już jest na razie teoretykiem. I jakby ktoś się interesował kynologią, to też do Jarka, tak? No nie jest mi to obce. Tak. Akwarystyką, zoologią, biologią środowiskową, to już zupełnie inna strona Jarka. Skąd to się wzięło? No to też jest temat morza. Jak gdzieś zawsze byłem z jednej strony przy przyrodzie, z drugiej strony przy technice. Udało mi się to wszystko razem połączyć na studiach. To ja wiem, że to są dwa oddzielne bieguny, ale tam faktycznie dało się to połączyć. Oczywiście żartobliwie mówiąc, łączenie przyrody z techniką to jest po prostu pilarz w lesie, tak? Czyli mówiąc oględnie drwal. Czyli pilarka łańcuchowa, ścinamy las, jesteśmy w lesie blisko przyrody, ale jest maszyna i to wycinamy. No to oczywiście to tak trochę humorystycznie opowiadając. Jest o czym pogadać w każdym razie. Słuchajcie, jak spotkacie, naprawdę zaczepcie Arka, zaczepcie Jarka, bo obaj są przesympatyczni. Jak wy widzicie, już chyba mają olbrzymią wiedzę na różne tematy i można z nimi pogadać tak naprawdę o wszystkim. Byle nie przyjeżdżać na motocyklu crossowym koło Arka w trakcie grilla, bo wiem, że reaguje na to alergicznie. Wtedy może z wami niekoniecznie będzie miał ochotę pogadać. I nie zaczepiajcie nas pytaniem o elektronarzędzia, lotnictwo, kynologię, bo jeżeli nie macie dużo czasu. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za udział w podcaście. Przypomnijmy jeszcze dla porządku, że gośćmi byli Arek Kaczorowski, menadżer serwisu narzędzi. Jarek Bednarczyk, szef zespołu zarządzania produktem. Kłaniam się, Michał Rańczuk. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz otwieramy oczy, poprawiamy włosy i już szykujemy się do powtórki. Podobało Ci się? Opowiedz o przyjażdżce rollercoasterem kolegom i koleżankom z pracy. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Bezpłatne bilety na przyjażdżki czekają na Spotify, w Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych oraz w Roll You Match newsletterze dla pracowników Rollpack.